Ile razy postanawiałeś, że wstaniesz wcześnie rano, przed pracą, przed szkołą, a gdy wszyscy w domu jeszcze śpią i pójdziesz na trening albo chociaż na spacer? I ile razy się nie udawało? Cześć, tu Tomek Wisner, Fit Online Coach. Poza pracą z psychologiem możesz zrobić jedną z tych dwóch rzeczy. Znaleźć sobie partnera treningowego albo znaleźć sobie trenera personalnego. Generalnie jedna i druga rzecz polega na tym samym, bo chodzi o to, żeby znaleźć kogoś, z kim będziesz umówiony na siłowni, co ma spowodować, że rzeczywiście tam dotrzesz i zrobisz trening. Taka dodatkowa motywacja, że w razie Twojej nieobecności będziesz musiał się tłumaczyć nie tylko przed samym sobą. W sumie jest też opcja pośrednia, bo możesz mieć aplikację treningową, to po pierwsze, po drugie możesz mieć plan treningowy w tej aplikacji i po trzecie mieć świadomość, że jest ktoś jeszcze po drugiej stronie aplikacji, kto sprawdzi, czy Ty ten trening zrobiłeś, czy nie. I tym oto przydługim wstępem docieramy do punktu głównego tego filmu, czyli treningu numer 3. Pamiętaj też, że warto zasubskrybować ten kanał, kliknąć lajka, dzwoneczek i to wszystko inne. Wszystko po to, z jednej strony, żebym ja miał większą publiczność na kanale, ale z drugiej strony dla Ciebie po to, żeby nie ominął Cię żaden z filmów. Tak na wszelki wypadek poprzednie dwa wrzucam tu albo tu. No, w każdym razie gdzieś nad moją głowę. Trzeci trening w planie to kolejny raz full body workout, więc prawdopodobnie już zauważyłeś, że idea tego planu jest taka, że trenujesz 3 razy w tygodniu, za każdym razem trenując całe swoje ciało. Na początek aktywacja mięśni centrum, arch-upy, dead bug, a następnie trochę pobudzenia, pogo, skoki, pogo jumps. To bardzo fajna forma plyometryki, super do wykorzystania na początku treningu, super z perspektywy naszych włókien mięśniowych i ścięgien Achillesa, bo to wszystko zwiększy możliwości tych struktur. Z drugiej strony pogo to też bardzo fajny i jeden z takich podstawowych etapów do nauki skakania na skakance. Do zadania głównego będziesz potrzebował trochę sprzętu. Ketle, hantle, ławeczka, sztanga. Mini obwód złożony z 3 ćwiczeń, bo mamy kettlebell deadlifts, a mamy dumbbell bench reverse fly, no i mamy overhead press. Progresja treningu, czyli zwiększanie ciężaru, dodawanie ilości powtórzeń czy ilości serii. To coś, o czym mówiłem już w pierwszym filmie. Pamiętaj, żeby się rozwijać, musisz progresować. A żeby progresować, musisz planować i monitorować trening. Nie inaczej jest właśnie w tym planie treningowym, który Wam pokazuję i który omawiam, bo tutaj każdy kolejny trening robi się coraz to trudniejszy. Każdy kolejny tydzień jest coraz trudniejszy. W treningu do wykonania jest też Tabata. Możesz wybrać dowolną formę treningu cardio. To może być bieganie, może być wioślarz albo cokolwiek inny. Ja wybieram Assalta, choć powiem szczerze, nie wiem, czy to jest dobry wybór. Tak jak w poprzednich 2 treningach, tak i tutaj finisherem jest Tabata. Bo poza zaadaptowaniem Twojego organizmu do treningu siłowego, chcemy też kształtować Twoją wydolność. Przy okazji tego zadania opowiem Ci trochę o treningu cardio. O treningu, którego intensywność planujemy i kontrolujemy, monitorując tętno.
Możesz do tego użyć jakiegoś sprytnego zegarka, możesz do tego użyć opaski na klatkę piersiową, albo możesz do tego użyć takiego armbanda, czyli takiej opaski, którą zakładasz na ramię. Od czego zacząć? Od stref wysiłku. To znaczy, że chcemy znać zakres Twojego tętna. Od spoczynku po maksymalny wysiłek. Oczywiście, możemy przyjąć jakieś uśrednione wartości, czyli na przykład 60-70 uderzeń serca na minutę dla spoczynku. No i tętno maksymalne obliczyć na przykład z najprostszego wzoru, czyli 220 minus Twój aktualny wiek. Ale zdecydowanie lepiej będzie, jeżeli to wszystko zmierzymy. Spytasz, jak zmierzyć tętno spoczynkowe? To akurat jest proste i przyjemne, bo wystarczy, że któregoś dnia rano, zanim wstaniesz z łóżka, założysz swój sensor, poleżysz jeszcze chwilę i zmierzysz swoje tętno. Fajnie by było, gdyby ten pomiar był poprzedzony spokojną nocą, w której rzeczywiście spałeś i się wyspałeś, dzięki czemu miałeś czas na regenerację. A jak zmierzyć tętno maksymalne? To też proste, ale już nie takie przyjemne, bo musisz zmusić swój organizm do maksymalnej pracy. Taka tabata, którą mamy zaplanowaną w tym treningu, będzie świetnym narzędziem do takiego testu. I jeżeli rzeczywiście dasz z siebie wszystko i popracujesz do odcięcia, to najwyższy zmierzony wynik tętna przy okazji takiego wysiłku będziemy mogli uznać za Twoje tętno maksymalne. You better just surrender cause I stand my ground. You better just surrender cause I stand my ground. You better just surrender cause I stand my ground. You better just surrender cause I stand my ground. Feel it in the bones, boom boom crack, playing it down, track by track, hi-fi decibels, lo-fi rack, taste so incredible, Scooby stack. Got no money, ain't got fame, low on the pole but high on the game. My skin is unrivaled, my hand is on the Bible. I swear it's unfair, it's a goddamn shame. I can do the world good if you would give me a chance. I do what I should, can't get into the dance. These rhymes that I'm peddling, find them unsettling. It's fortified you that keeps me from crumbling and tumbling down to the depths of misdemeanor. Rose up like a phoenix, the fire make it clean. Nothing comes easy, that's the law of Mother Earth. Won't trade my hard knocks for all the golden Fort Worth. I tell you my story cause it needs to be told. I count my blessings for every record I've sold. Sharp like a samurai, blade made of sound, designed to cut down and stand my own ground. Your lyrical content is somewhat predictable. Kick down your pedestal, life support critical. My outlook is cynical about the future of tomorrow's MCs never reaching my pinnacle. I'm done telling stories about my heroes and yesterday's glories, about the details of my morning routine, which I began by writing books and fly hooks for mental protein. Boom, boom, crack. I formulate my lyrics and remove all the fat so they can make their way through your digestive tract. Yummy and addictive like farm grain crack. Monkey on your back. You better get an army ready while I rock the beat steady. I'm king of the jungle, born and raised in Serengeti. My rhymes are so heady, twist your mind into spaghetti, slice you up like a machete and toss you like confetti. When I was a kid, I thought that fighting was a sin, and now I know the truth. If you never fight, you never win. Jab me all you want, I could take it on the chin, then I'll throw you on the mat. 1, 2, 3, pin! Around, I push you to the ground, I make you strip the floor just like you were a bloodhound. Listen to my sound in stereo surround, can't help but get down while you coronate my crown. Can't keep me earthbound, can't hide me underground. Can't pretend every rapper doesn't emulate my sound. Can't find common ground, nothing common can be found. My lyrics so profound they only heard with ultrasound. Anybody gonna try and take me down? You better feel lucky cause I stand my ground. Ain't got time for no pretenders, no one to be contenders. You better just surrender cause I stand my ground. Anybody gonna try and take me down? You better feel lucky cause I stand my ground. Ain't got time for no pretenders, no one to be contenders. You better just surrender cause I stand my ground. Następnie te wyniki, czyli tętno spoczynkowe i tętno maksymalne, musimy gdzieś umiejscowić i musimy umiejscowić to w strefach wysiłku. Różni autorzy różnie to robią, ale generalnie najpopularniejszą metodą jest podzielenie tego pełnego zakresu tętna na 5 stref. A w komentarzach wrzucam Wam też link do takiego bardzo krótkiego manuala stworzonego przez Polara, w którym wytłumaczone jest, z czym wszystko to się je i jak to się je i na czym to polega. Ale nie samą intensywnością trening żyje, bo bardzo często klienci, z którymi dopiero zaczynam pracować, zadają jedno pytanie, czyli to, jak często trenować.
No i jaka częstotliwość jest optymalna? 2 razy w tygodniu? 3 razy? Może codziennie? I jak to zwykle bywa, odpowiedź brzmi, to zależy. Ale dobrym punktem wyjścia będzie trenowanie 3 razy w tygodniu. I na tych 3 razach w tygodniu opiera się właśnie ten plan, który przedstawiam Wam w tych dotychczasowych filmach. A wraz z tym filmem daję Wam możliwość pobrania całego 4-tygodniowego planu treningowego. I co najlepsze, nawet nie musisz do mnie pisać z prośbą o ten plan, bo wystarczy, że klikniesz tutaj, a w ten link wejdziesz na tą stronę, poklikasz parę chwil, zarejestrujesz się, zainstalujesz aplikację i bum, plan treningowy jest w Twoim telefonie i możesz zaczynać trenować. Ale ile to kosztuje? No właśnie, kosztuje Cię to nic. No dobra, przyznaję, chciałbym, żebyś w zamian kliknął w subskrypcję i dzwoneczek. I jeszcze polubił ten filmik. A na koniec, jak w dobrym teleturnieju, musi być anegdota. No więc słuchajcie, byłem dzisiaj w sklepie, no i przy okazji podsłyszałem rozmowę 2 młodych chłopaków, tak w wieku 20 paru lat. No i jeden z nich opowiadał o kimś, o czymś, o jakiejś sytuacji i taki bardzo zdegustowany mówi: oho, ten 30-paroletni boomer. Okej, mi co prawda już jest bliżej do 40 niż do 30, dlatego tak na wszelki wypadek sprawdziłem sobie to w wujku Google. A tam jedną z definicji słowa boomer jest osoba dorosła, nierozumiejąca slangu i niektórych zachowań młodzieży. No, czyli generalnie do mnie ta definicja też pasuje świetnie. Znalazłem też inną definicję, ale ona bardziej odnosi się do tej generacji baby boomer i ona też jest jak najbardziej pozytywna, bo mówi ona, że boomersi to ludzie, którzy nauczeni są ciężkiej pracy i tacy, którzy do wszystkich swoich sukcesów doszli sami ciężką, często wyboistą drogą. Okej, a skoro nie możemy uznać słowa boomer w żaden sposób za obraźliwe, to ja mam do Ciebie prośbę, bo jeżeli oglądasz ten film i jesteś boomerem, to wyślij ten filmik do kogoś młodego ze swojego otoczenia, do swoich dzieci, wnuków, do młodszych współpracowników. To po pierwsze, a po drugie, ta druga prośba, albo część tej pierwszej prośby, nieważne, jeżeli jesteś zoomerem, to oceń ten filmik w skali od 1 do 10, jak bardzo jest boomerski. Tomek Wisner, Fit Online Coach. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia za tydzień. Hej!